Nazywam się Joanna Hoffman i jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Pracuję w zawodzie od 13 lat, a od kilku lat praca stała się moją pasją. Lubię wyzwania, dzięki którym czuję, że się rozwijam. Jednym z wyzwań był niewątpliwie dla mnie czas pandemii i zdalna nauka, podczas której nauczyłam się wykorzystywać technologie cyfrowe do tworzenia wartościowych lekcji dla moich uczniów. Czego nauczy się uczeń, a czego nauczyciel po przeprowadzeniu lekcji według scenariusza, który proponuję? Z jakimi umiejętnościami i kompetencjami wyjdą z takiej lekcji właśnie uczeń i nauczyciel? Dzięki takiej pracy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą poczuć namiastkę pracy w klasie. Jedni i drudzy mogą ze sobą swobodnie dyskutować i wymieniać się informacjami, nie zaburzając przy tym lekcji. Celem głównym tej lekcji jest nie tylko poznanie władców Polski i stworzenie prezentacji z władcami Polski, ale również kształtowanie umiejętności współpracy, wykorzystując właśnie technologie cyfrowe. Szczególnie podczas zdalnego nauczania brakuje dzieciom rozmów, interakcji z rówieśnikami i możliwości współpracy. Tego typu lekcje to również możliwość zaangażowania 100% uczniów i wzbudzenie w nich motywacji wewnętrznej. Czując odpowiedzialność za ukończone zadania, starają się wykonać je jak najlepiej. A korzystając z tablicy Jamboard, są samodzielni i dumni ze swojej pracy. Przy okazji uświadamiają sobie fakt potrzeby korzystania z narzędzi cyfrowych w obecnych czasach. Mają możliwość wyszukiwania informacji w internecie, ale też ich weryfikacji. Czy dana informacja jest prawdziwa, czy to tylko fake news, który ma przyciągnąć uwagę odbiorców? Po czym poznać odróżnienie właśnie prawdy od fałszu? To kolejne pytania, które mogą prowadzić do dyskusji i poszukiwania odpowiedzi. Realizując ten scenariusz, uczniowie nauczą się biegle przechodzić między oknami, ale też udostępnić pliki i osadzać zdjęcia w tablicy. To czas na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i dochodzenia do kompromisów. W małych 4-osobowych grupach, na które zostali podzieleni uczniowie, łatwiej jest im dyskutować niż w 24-osobowym zespole, który zwykle kilka osób jest tylko aktywnych, a pozostali tylko słuchają, często wypadając z rytmu właśnie lekcji. Ustalając pewne zasady współpracy, już na początku lekcji uczniowie tworzą sobie swoją własną przestrzeń, w której czują się bezpieczni i realizują wyznaczony cel. W tym przypadku prezentację o wybranym władcy Polski. W takiej małej grupie również mogą sobie pomagać na większą skalę, a udostępniając ekran przedstawiają swój problem, w który zaangażowani są tylko uczestnicy jednego spotkania, a nie cała klasa. Ostatecznie proszą o pomoc mnie. Moim zdaniem ten scenariusz przeznaczony jest na co najmniej 2 jednostki lekcyjne, ale śmiało można wykorzystać go nawet podczas 3. W zależności oczywiście od umiejętności uczniów. W efekcie to lekcja, która daje już najmłodszym uczniom, ale też nauczycielowi przestrzeń do rozwoju kompetencji na miarę XXI wieku. To komunikacja, współpraca, odpowiedzialność, radzenie sobie z trudnościami i przede wszystkim umiejętność wykorzystywania technologii cyfrowych do nauki i do tworzenia nowych materiałów. Jestem przekonana, że dzieci będą zadowolone. Życzę powodzenia.